Sztuka doboru obsady w akwarium ogólnym. Jak uniknąć wojny w zbiorniku? To pytanie, które wielu, przeważnie niedoświadczonych akwarystów zadaje sobie co dnia. Dzisiejszy materiał to w pewnym rodzaju kontynuacja filmu o gatunkach idealnych na start, który ukazał się jakiś czas temu na kanale. Umówmy się, że link do tego filmu zostanie umieszczony w opisie tego filmu. Tym razem skupimy się na znacznie trudniejszym aspekcie, czyli budowaniu relacji międzygatunkowych. Chociaż tu trzeba przyznać, że relacje wewnątrzgatunkowe też niekiedy są bardzo skomplikowane. Większość akwarystów popełnia ten sam błąd, dobierając ryby wyłącznie na podstawie ich wyglądu, co w zamkniętym ekosystemie akwarium kończy się tragicznie z powodu skrajnie różnych wymagań fizjologicznych lub instynktów terytorialnych. Krótko mówiąc, jak wszystko inne, kupujemy oczami. Często wymówką są sklepy zoologiczne, a w zasadzie ich ekspozycja. To, że dwa gatunki ryb pływają w jednym zbiorniku w sklepie zoologicznym, nie oznacza, że mogą spędzić ze sobą kolejne 5 lat, nie wybijając się nawzajem lub nie chorując z powodu niewłaściwego stanu chemicznego wody. Zrozumienie, że obsada akwarium to skomplikowana układanka nisz ekologicznych, temperatur i poziomów agresji, jest jedynym sposobem na stworzenie stabilnego zbiornika, w którym zwierzęta nie tylko będą egzystować, ale prezentować swoje naturalne, behawioralne zachowania. Według mnie temat niezwykle ciekawy i warty poświęcenia chwili. Dlatego dzisiaj o tym na kanale Aquascaping TV. Partnerzy kanału. Firma Hobby. Wyłączny dystrybutor marki Sera i Fluval. Plantika. Największy sklep internetowy z akwarystyką i oczkiem wodnym. Ponad 10 000 produktów. Parametry wody powinny być pierwszym filarem kompatybilności poszczególnych gatunków ryb. Podstawą doboru obsady, o których niestety zapomina połowa początkujących akwarystów, są parametry fizykochemiczne wody, czyli pH, twardość ogólna oraz temperatura. Muszę Wam się przyznać, że zrobiłem taki mały research po niemieckich forach akwarystycznych. I właśnie na jednym z takich forów statystyki zgonów ryb w akwariach towarzyskich pokazały, że najczęstszą przyczyną nie jest agresja, lecz przewlekły stres osmotyczny wynikający z próby połączenia ryb z miękkich wód, np. Amazonii, jak neony, z rybami preferującymi twardą i zasadową wodę, jak np. gupiki czy inne żyworódki. I teraz pewnie znajdą się głosy, które powiedzą, że to niewielka różnica. Ale uwierzcie mi, niewielkie różnice robią różnicę. Choć ryby te mogą oczywiście przeżyć obok siebie kilka miesięcy, a nawet lat, ich nerki i układ odpornościowy pracują na granicy wytrzymałości. Właśnie na niemieckich stronach akwarystycznych zostały przywołane badania naukowe nad homeostazą ryb kostno-szkieletowych, które to potwierdzają. I teraz uwaga, to naprawdę bardzo ważne. Szczególnie dla tych, którzy nie lubią wydawać pieniędzy na ryby. A więc ryba zmuszona do życia w wodzie o niewłaściwym odczynie zużywa o 30% energii na samą osmoregulację, co drastycznie skraca jej życie i hamuje wzrost. Dlatego pierwszym krokiem przy doborze obsady musi być analiza wody, jaką dysponujemy w kranie, i dopasowanie do niej gatunków pochodzących z podobnych biotopów, a nie próba sztucznego naciągania biologii pod nasze preferencje estetyczne. Oczywiście tutaj rozwiązanie jest naprawdę bardzo proste i dość szybkie, wystarczy zamontować filtr RO. Wtedy przy pomocy mineralizatora łatwo ustawić odpowiednie parametry wody.
Ale jeżeli nie mamy tego i nie zamierzamy to kupić, no to musimy zbadać naszą wodę i dostosować do niej ryby. No ale co by nie mówić, agresja międzygatunkowa jednak istnieje. A więc nie tylko parametry wody są ważne, ale też jednak charakter poszczególnych gatunków. Za chwilę bardzo prosty sposób na to, jak urządzić akwarium, żeby jedne gatunki nie wchodziły w drogę innym. Według mnie kluczowym elementem jest zrozumienie struktury pionowej zbiornika, czyli podziału na 3 strefy. Strefę denną, środkową i przypowierzchniową. Konflikty w naszych akwariach najczęściej wybuchają wtedy, gdy przerybiamy jedną z tych stref, zmuszając zwierzęta do ciągłej walki o przestrzeń. Dowody zachowań behawioralnych wskazują, że ryby takie jak kiryski potrzebują wolnej powierzchni dna do żerowania, podczas gdy terytorialne pielęgniczki wymagają rewirów wokół jaskiń i kamieni. Wystarczy stworzyć nieco dłuższą tak zwaną plażę, żeby jeden gatunek nie wchodził w drogę drugiemu. Jeśli jednak w zbiorniku umieścimy zbyt wiele gatunków dennych, dojdzie do eskalacji agresji, której skutkiem będą nie tylko rany mechaniczne, ale przede wszystkim spadek odporności u słabszych osobników. Dlatego warto aranżować nasze zbiorniki nie tylko pod względem estetyki, ale też również pod względem upodobań niektórych gatunków ryb, które wiemy, że będą tam mieszkać. Idealna obsada to taka, która rozkłada się równomiernie. Ekipa sprzątająca i jakieś pielęgniczki na dnie. Ławica ryb w toni, a gatunki labiryntowe lub szczupieńczyki przy samej tafli wody. Taki układ poziomowy pozwala na maksymalne wykorzystanie litrażu bez wywoływania zbędnego napięcia między mieszkańcami. A to z kolei w literaturze akwarystycznej nazywa się optymalizacją nisz terytorialnych. W tym momencie należy wspomnieć, że są gatunki ryb, które najzwyczajniej nie mogą żyć w akwarium ogólnym. Nadają się jedynie do akwarium środowiskowego, jednogatunkowego, ze względu na swoją agresję lub jakieś specyficzne potrzeby. No właśnie, tu przechodzimy do kolejnego punktu tego filmu, czyli temperatura i dieta. Dlaczego stosunkowo spokojne ryby się zabijają? Błąd w ocenie temperamentu ryb to kolejna pułapka, szczególnie widoczna przy łączeniu gatunków bardzo aktywnych z tymi o flegmatycznym usposobieniu. Doskonałym przykładem są brzanki sumatrzańskie, o których Wam mówiłem w osobnym filmie z Atlasu ryb akwariowych. Ryby, które choć nie są drapieżnikami, wykazują silny instynkt skubania długich płetw, co czyni je zabójczym towarzystwem dla bojowników czy skalarów. Zawsze, ale uwierzcie mi, zawsze tego typu połączenia kończą się katastrofą. Analiza diety poszczególnych gatunków też odgrywa ogromną rolę. I to kolejny aspekt, o którym początkujący akwaryści niestety zapominają. Czasami nie jest fortunne łączenie ryb mięsożernych z roślinożercami. Na przykład takimi jak niektóre gatunki pielęgnic z jeziora Malawi. W dłuższej perspektywie prowadzi to do chorób układu pokarmowego roślinożerców, ponieważ nie są one w stanie przetworzyć wysokobiałkowego pokarmu przeznaczonego dla drapieżników. Krótko mówiąc, matka natura nie nauczyła je przetwarzać tego pokarmu, a my notorycznie pakujemy to do wody. Badania nad mikrobiomem jelitowym ryb potwierdzają, że niewłaściwa dieta w akwarium wielogatunkowym jest jednym z głównych czynników wywołujących groźne infekcje bakteryjne, znane jako puchlina wodna czy posocznica. A więc pakujemy pokarm rybom, do którego nie są przystosowane, a później narzekamy na to, że są choroby w akwarium. Dobierając obsadę, szczególnie do zbiorników wielogatunkowych,
musimy patrzeć nie tylko na to, czy ryby się nie pozjadają, ale czy ich potrzeby żywieniowe i tempo pływania są ze sobą kompatybilne. Według mnie wnioski z dzisiejszego odcinka są jasne. Stabilna obsada to nie zbiór przypadkowych gatunków ryb, ale precyzyjnie zaprojektowany mechanizm, w którym parametry wody, podział stref i nawyki żywieniowe tworzą spójną całość. Sukces w akwarystyce osiągniesz wtedy, gdy przestaniesz traktować akwarium jako obraz, a zaczniesz postrzegać je jako biologiczny system naczyń połączonych, gdzie błąd w doborze jednego gatunku rzutuje na zdrowie całego akwarium. Warto w tym momencie pamiętać, że mniej znaczy więcej. Jedna duża ławica zawsze będzie wyglądać i czuć się lepiej niż 10 przypadkowych ryb z różnych stron świata. I tu temat, o którym nie mówiłem w tym filmie, ale warto teraz to powiedzieć. Niektóre gatunki ryb po prostu muszą mieć odpowiednią ilość, żeby czuć się dobrze i behawior funkcjonował prawidłowo. Napiszcie koniecznie w komentarzach, jakie najtrudniejsze lekcje odebraliście przy akwarium wielogatunkowym i czy macie pary ryb, które teoretycznie nie powinny ze sobą żyć, a u Was funkcjonują i to bardzo dobrze. Jak zwykle chętnie przeczytam Wasze komentarze i oczywiście na nie odpowiem. Dzięki za dziś i zapraszam na kolejny odcinek, który jak zwykle w sobotę punkt 12. Do usłyszenia.